Cześć! W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z historią marki Studer i omówiliśmy konstrukcję i parametry modelu B67. Dzisiaj zajmiemy się modyfikacją toru odczytu i sprawdzimy, czy da się z tego wycisnąć jeszcze więcej. Ominiemy fabryczną tranzystorową elektronikę audiomagnetofonu i wyprowadzimy sygnał elektryczny bezpośrednio z pinów głowicy odtwarzającej do zewnętrznego przedwzmacniacza lampowego. Ciekawi? Zapraszam na nowy odcinek HiFi Stories. Koncepcja odseparowania mechaniki magnetofonu od jego wewnętrznej elektroniki wzmacniającej pojawiła się w latach 50. i 60. XX wieku w studiach nagraniowych oraz laboratoriach badawczych. Większość magnetofonów, nawet klasyfikowanych jako urządzenia masteringowe, projektowano jako urządzenia zintegrowane. W jednej obudowie musiały zmieścić się silniki, transformatory zasilające oraz elementy toru zapisu i odczytu. Bliskość elementów indukcyjnych i zasilaczy generuje pola magnetyczne, które mogą indukować zakłócenia w czułych obwodach wejściowych. Inżynierowie dźwięku w USA i Japonii, a później także mniejsze manufaktury audiofilskie, zaczęli wyprowadzać sygnał bezpośrednio z sekcji odczytu na zewnątrz. Założenie było proste: odizolować najsłabszy sygnał w torze od źródeł zakłóceń mechanicznych i magnetycznych oraz zastosować dedykowany stopień wzmocnienia pozbawiony ograniczeń układów scalonych i wczesnych tranzystorów stosowanych w urządzeniach lat 70. Jak to działa w praktyce? Głowica odtwarzająca działa jak przetwornik elektromagnetyczny. Przesuwająca się taśma z zapisanym śladem magnetycznym indukuje w uzwojeniu cewki głowicy siłę elektromotoryczną. Sygnał ten charakteryzuje się dwoma kluczowymi parametrami. Aby lepiej zobrazować jego naturę, warto porównać go do działania wkładki gramofonowej, choć mechanizm indukcji jest zupełnie inny. W gramofonie źródłem sygnału jest igła, która drgając w rowku płyty porusza magnesem lub cewką. W magnetofonie nie ma żadnych elementów ruchomych. Tutaj sygnał elektryczny powstaje wyłącznie w wyniku przesuwu taśmy magnetycznej przed szczeliną głowicy. Zmienne pole magnetyczne zapisane na taśmie przenika przez rdzeń głowicy i bezpośrednio indukuje napięcie w jej uzwojeniu. Warto podkreślić, że poziom tego sygnału jest ekstremalnie niski. O ile wkładki gramofonowe generują od kilku milivoltów do około kilkuset mikrowoltów, o tyle sygnał z cewek głowicy odczytującej magnetofonu bywa od nich jeszcze słabszy. W zależności od impedancji samej głowicy i prędkości przesuwu taśmy, mówimy tu o wartościach rzędu zaledwie kilkudziesięciu mikrowoltów. Drugim parametrem jest silna nieliniowość tego sygnału. Ze względu na fizykę zapisu magnetycznego, wyższe częstotliwości są naturalnie tłumione, a niskie tony podbite na samej taśmie, co wymaga bardzo dokładnej i głębokiej korekcji częstotliwościowej w przedwzmacniaczu. W klasycznej konfiguracji sygnał ten trafia na wewnętrzną elektronikę magnetofonu, gdzie następuje jego wzmocnienie i korekcja częstotliwościowa. W mojej modyfikacji przewody biegnące od cewek głowicy odczytującej są odłączone od wewnętrznej elektroniki i wyprowadzone bezpośrednio na zewnątrz obudowy za pomocą ekranowanego kablowania wprost do wejścia zewnętrznego przedwzmacniacza. Urządzenie, które skonstruowałem i które odpowiada u mnie za wzmocnienie tego sygnału, to klon Marantza 7. W stopniu wejściowym pracują 3 lampy ECC83. Fabryczny projekt Marantza był przedwzmacniaczem gramofonowym realizującym krzywą korekcji RIAA. Ponieważ taśma studyjna odtwarzana przy prędkości 15 cali na sekundę wymaga zupełnie innych stałych czasowych, pętla sprzężenia zwrotnego została zmodyfikowana. Wymieniłem rezystory i kondensatory w obwodzie korekcji, dopasowując je do parametrów krzywej CCIR. W ten sposób układ poprawnie koryguje nieliniowość sygnału z głowicy magnetycznej, zapewniając płaską charakterystykę częstotliwościową w paśmie akustycznym, zachowując jednocześnie charakterystykę szumową i wzmocnienie napięciowe sekcji lampowej. Aby układ był bardziej elastyczny, wprowadziłem do niego istotne modyfikacje regulacyjne. Pierwszą z nich jest montaż potencjometrów wejściowych, które pozwalają na płynne dopasowanie impedancji i obciążenia głowicy do stopnia wejściowego przedwzmacniacza. Głowice magnetyczne w zależności od indukcyjności cewek wymagają precyzyjnej rezystancji wejściowej, aby uniknąć tłumienia wysokich częstotliwości lub powstania rezonansów na skraju pasma.
Za pomocą tych potencjometrów mogę dostroić punkt pracy wejścia pod konkretne parametry elektryczne głowicy magnetofonu. Drugim rozwiązaniem jest dodanie potencjometru regulacyjnego w samej pętli sprzężenia zwrotnego. Zmienia on rezystancję odpowiedzialną za kształtowanie stałych czasowych krzywej CCIR. Dzięki temu układ nie jest zablokowany wyłącznie dla jednej prędkości. Modyfikując rezystancję w pętli mogę korygować przebieg krzywej odczytu i dopasować charakterystykę częstotliwościową przedwzmacniacza do różnych prędkości odtwarzania taśmy. Ostatnim elementem regulacyjnym jest potencjometr służący do kontroli stopnia wzmocnienia, który wpiąłem w strukturę układu, rezygnując z jednego ze stałych rezystorów. Zamiast klasycznego pasywnego tłumika sygnału na samym wejściu preampu, to rozwiązanie pozwala na bezpośrednią, aktywną regulację wzmocnienia samej sekcji lampowej. Dzięki temu mogę precyzyjnie ustalić czułość i poziom wyjściowy całego układu, dopasowując go do czułości wejściowej kolejnego urządzenia w torze audio, bez wprowadzenia dodatkowych elementów tłumiących na wyjściu sygnału. Pewnie chcecie wiedzieć, po co w ogóle wykonałem tę modyfikację i jakie przynosi ona korzyści. Po pierwsze, eliminacja ograniczeń fabrycznego toru. Układy audio z lat 70. i 80. bazowały na komponentach, które w pomiarach laboratoryjnych miały dobre parametry, ale wprowadzały mierzalne zniekształcenie lub szum własny typowy dla tamtej generacji półprzewodników. Zastosowanie lampy pozwala na uzyskanie innej struktury harmonicznych. Dźwięk z lampy jest jeszcze bardziej ciepły, jeszcze bardziej dociążony. Sprawia, że nagrania brzmią ciekawiej i dla fanów lampy, którym bez wątpienia jestem, to bardzo ciekawy eksperyment. Po drugie, izolacja od zakłóceń. Przeniesienie całego stopnia wzmocnienia sygnału o niskim poziomie do oddzielnej ekranowanej obudowy z własnym zasilaczem pozwala obniżyć poziom szumów indukowanych przez silniki i transformator magnetofonu. No i na koniec, lepsza separacja i przestrzeń. Zewnętrzny przedwzmacniacz pozwala na dokładniejsze odseparowanie kanałów i redukcję przesłuchów, co wpływa na stabilność bazy stereofonicznej i głębię sceny dźwiękowej. Ale żeby nie było tak cukierkowo, takie rozwiązanie ma też wady. Jedną z nich jest podatność na przydźwięk sieciowy. Ponieważ sygnał z całej głowicy ma bardzo niskie napięcie, przewód łączący magnetofon z przedwzmacniaczem jest podatny na indukowanie zakłóceń zewnętrznych. Wymaga to stosowania kabli o wysokiej gęstości ekranowania i precyzyjnego prowadzenia masy w samym przedwzmacniaczu. Dodatkowo musimy także zmodyfikować sam magnetofon i dorobić dodatkowe wyjście direct. Wtedy maszyna zaczyna pełnić wyłącznie funkcję transportu mechanicznego. Modyfikacja polegająca na bezpośrednim wyprowadzeniu sygnału z głowicy do zewnętrznego przedwzmacniacza to rozwiązanie bezkompromisowe pod względem inżynieryjnym. Wymaga precyzji w eliminacji zakłóceń i rezygnacji z fabrycznej funkcjonalności magnetofonu, ale pozwala na pełne wykorzystanie parametrów samej taśmy magnetycznej i głowicy odczytującej. Co sądzicie o takim podejściu do modyfikacji sprzętu studyjnego? Czy Waszym zdaniem warto ingerować w fabryczne konstrukcje z tamtych lat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A jeśli interesują Was techniczne aspekty sprzętu audio i projekty DIY, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał HiFi Stories, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!